Siemka, ja jestem Adacho i obecnie mam do czynienia z Naruto Schrödingera, bo Naruto w moim przypadku jest jednocześnie skończone i nieskończone. Nieskończone, bo obejrzałem 136 odcinków, a w sumie jest ich 220, no ale z drugiej strony skończone, bo większość tego, co mi zostało, to są fillery, żeby nie powiedzieć 99,5% tego, co mi zostało, to są fillery. Ostatnio wrzuciłem wam na kartę posty zapytanie, w zasadzie taką ankietę, w której mogliście zagłosować na to, czy mam oglądać te fillery, czy je pominąć i przejść bezpośrednio do Shippudena, czy może są jakieś, które warto obejrzeć. Kilka osób napisało, że warto obejrzeć filler z maską Kakashiego, ale to był odcinek 101, także w zasadzie to już obejrzałem i mogę wam teraz powiedzieć, że podobało mi się, był nawet zabawny ten filler, nawet Sasuke był rysowany jak radosny chłopiec, co w jego przypadku nie jest aż tak bardzo częstym widokiem i w sumie zastanawiam się, czy to, że Kakashi pod maską ma drugą maskę, to jest kanoniczne. Ja w przypadku Dragon Balla lubię mówić, że coś, co się wydarzyło w fillerach, niekoniecznie musiało mieć miejsce, ale nie łamie praw tego świata, więc Kakashi być może w innych odcinkach też ma maskę pod maską, a nie tylko, że nałożył drugą maskę pod spód na potrzeby tego jednego fillera. Natomiast wydaje mi się, że większość osób i pod tym filmem, który ostatnio wrzuciłem, i pod tą właśnie ankietą skłania się ku temu, żebym te fillery omijał. Wiadomo, że tam są jakieś na pewno ciekawsze momenty. Przeczytałem w internecie już tak na własną rękę, że jest chociażby taka miniseria z Hinatą, która opracowuje własne jutsu. To myślę, że może jeszcze chciałbym obejrzeć. Wszystko chciałbym obejrzeć, co jest związane z Lee, bo to jest postać, która jest w osobnej dosłownie stratosferze. Wszyscy są na glebie, jeśli chodzi o mój ranking postaci, a Lee wystrzelił. On jest już dawno w kosmosie, ale on jest już na innej planecie, więc wydaje mi się, oczywiście wiem, że tam 220 odcinek jest od połowy ważny i że są jakieś pojedyncze fragmenty odcinków, w których jest wrzucona, powiedzmy, kanoniczność, ale to już sobie na własną rękę obejrzę. Wydaje mi się, że to jest ostatni odcinek moich przemyśleń na temat Naruto, bo następny będzie się już tyczył Naruto Shippuden. Ostatnia saga. Widziałem w komentarzach w zasadzie dzisiaj, zdradzę wam to, kiedy to nagrywam, 27 maja. Nagrywam to w dniu, w którym opublikowałem poprzedni odcinek, mimo tego, że sagę tego gonienia Sasa do lasa, bo tak w zasadzie można byłoby to nazwać, skończyłem już wczoraj albo przedwczoraj. Oficjalna nazwa to jest misja odzyskania Sasuke, coś takiego. W zasadzie to polegało na tym, że biegli za Sasem do lasa. Większość sagi polegała na tym, że było bieganie po lesie i goniliśmy Sasuke, który był w beczce zapieczętowany. Także przejdźmy do tematu. Ja oczywiście dziękuję wam za potężną aktywność pod poprzednimi odcinkami. Cieszę się, że ta seria moich skromnych przemyśleń z Naruto wam się podoba. Oczywiście mam zamiar oglądać dalej. Przechodząc do też jeszcze jednego, myślę, że takiego tematu, który mógłby wrócić, czy mam zamiar oglądać anime na żywo? Teraz jak już skończyliśmy, w zasadzie ja prawie skończyłem tę główną część Naruto, a zaczynam Shippuden? Nie. Dobrze mi się ogląda samemu, także wolę to oglądać samemu. Zwłaszcza, że jeśli miałbym się poryczeć przed kamerą, to wolałbym się chyba poryczeć samemu, nie? Także, no dobrze. Rozsiądźcie się wygodnie, możecie zostawić lajka, możecie podbić film, a ja przechodzę do odcinka 107. Tak, do 107, bo tam było kilka odcinków z takim krótkim arkiem, ale jak zobaczyłem, że to też jest filler i nie zapowiada się jakoś szczególnie ciekawie, to też ominąłem. Potem dostaliśmy informację, że Shikamaru jako jedyny z całej wioski dostał stopień Chunina, co na początku mnie trochę zdziwiło, bo jemu bym przyznał ze względu na to, że miał on i nadal ma moim zdaniem predyspozycję do tego, żeby być liderem, co zresztą później widzieliśmy, ale zastanawiało mnie to, czy chociażby Tsunade, która jest teraz 5. Hokage i cała ta rada, która wybiera Chuninów, czy oni, jako że są z wioski Ukrytego Liścia, z Konochy, mogą nadać ten stopień teraz już po jakimś czasie tylko naszym ninja z Konochy? No bo taki Gaara, on może nie nadawałby się na lidera, ale czysto teoretycznie, czy oni mogliby nadać Gaarze też ten tytuł Chunina? I jak Gaara by się o tym dowiedział? Wysłaliby mu maila, na przykład powiedzieliby mu, że 2 tygodnie po zakończeniu egzaminu jesteś Chuninem? A on mówi, że nawet nie jestem z waszej wioski, no bo niby brał udział w tym egzaminie, ale Shikamaru tylko dostał ten awans. I jakby nie patrzeć pod kątem poziomu mocy, on nie był na samym szczycie, ale jeśli chodzi o przewodniczenie grupie, no to nie było lepszego kandydata. I uważam, że ta saga, zresztą tak jak kilku innych bohaterów, tych, których widzieliśmy, podbudowała mocno i to było potrzebne. Mieliśmy później scenę szpitalną, gdzie Sasuke leżał w łóżku, Sakura przyniosła jabłko i w zasadzie w tej scenie najbardziej podobał mi się dźwięk obierania jabłek.
Tak, zwracam uwagę na takie rzeczy. To był naprawdę satysfakcjonujący i dobrze dobrany dźwięk. Ktoś naprawdę musiał obierać jabłko przy mikrofonie. Doceniam takie szczegóły. Dlaczego mówię, że to mi się podobało najbardziej? Bo w zasadzie reszta była dla mnie trochę naciągana, przynajmniej w tamtym momencie historii. To, co tam Sasuke odwalił, no to była totalna maniana. Fakt, że zdeptał to jabłko, olał Sakurę, że się zaczął rzucać do Naruto, że chciał się z nim bić. Ta pierwsza walka na dachu nie wzbudziła we mnie jakoś szczególnie wielkich emocji, chyba ze względu na to, że myślałem, że ona się nie może jakby tutaj za bardzo rozwinąć, bo walczymy na jakiejś małej przestrzeni, obok jest pranie, jest to środek wioski, w zasadzie dach szpitala, no nie wygląda to tak, jakby to miało prowadzić do czegoś większego, więc wiedziałem, że tutaj nic się nie wydarzy, plus sam fakt, że oni się ze sobą bili, był po pierwsze czymś, czego się spodziewałem, bo to było już zapowiedziane wcześniej. I druga rzecz, i myślę, że to może być dla niektórych kontrowersyjne, bo widziałem po komentarzach, że sporo osób w komentarzach pod poprzednim filmem mówiło, że teraz czeka na mnie najlepszy ark w Naruto, że ten właśnie gonienie Sasa do lasa to jest najlepszy ark, zwłaszcza końcówka i walka Naruto i Sasuke. Przejdę do tego, no bo wiadomo, że to jest ważny element tej historii, na końcu o tym będę mówił, ale ja wam powiem, że dla mnie Sasuke do tej pory był przedstawiany bardziej jako rywal Naruto, aniżeli jako przyjaciel i fakt, że oni się ze sobą bili, to było dla mnie naturalne. Nie było to dla mnie żadnym szokiem. Bardziej w tej pierwszej scenie walki na dachu irytowało mnie to, że Sasuke jakby nie jest w stanie przełknąć tego, że Naruto ma lepsze wyniki od niego, że lepiej trenuje, że w czymś go tam dogania. Ja rozumiem potem, że znak klątwy, który on miał na szyi, trochę wpływał na jego zachowanie. Natomiast nadal uważam, że Sasuke odwalił i zachowywał się bardzo niedojrzale. Kakashi wspomniał o czymś ciekawym. Jak związał Sasuke przy drzewie, to powiedział, że też kiedyś stracił przyjaciół. I to sprawiło, że bardzo zaciekawiło, jeszcze bardziej zresztą niż do tej pory. Tak, już dostałem informację na temat tego, co nosi pod maską, ale jestem ciekaw i tak bardziej jego przeszłości. Chyba najbardziej spośród wszystkich postaci, bo czuję, tak jakoś podskórnie czuję, ten mój jeszcze tępy i nie do końca wyrobiony shonenowy zmysł mówi mi, że Kakashi nie jest tak krystalicznie czystą postacią i jego przeszłość jest bardzo smutna i też może bym powiedział, że mroczna. Sam fakt, że Kakashi ma tego Sharingana, który podejrzewam, że właśnie już któryś raz to mówię, ale jeżeli jest wszczepiony, no to wątpię, żeby to było tak, że ktoś mu go wszczepił na siłę. A to oznacza, że Kakashi w jakiś sposób musiał w jego posiadanie wejść, nauczyć się z niego korzystać. To nie jest taka milutka uśmiechnięta, w zasadzie nie wiem czy uśmiechnięta, no po oczach widać, że się uśmiecha czasem, po ustach nie, ale to nie jest taka uśmiechnięta postać, jako jaką go poznaliśmy. Dobrze powiedziałem? Jako jaką? Scena później, kiedy Sakura zaprosiła Naruto na ramen, potem nie chciała, żeby Naruto ją odprowadzać i poszła do Sasuke powiedzieć, że go kocha i totalnie się przed nim płaszczyła i się zastanawiam, czy to też jest taka jedna z wielu scen, w których wy, widzowie, fani Naruto, z perspektywy czasu wyrabiacie sobie negatywne zdanie na temat Sakury, bo jeśli by na to spojrzeć z perspektywy turbofana postaci Naruto, no to mamy gościa, który cały czas lata za Sakurą, robi dla niej bardzo dużo, ratuje jej życie raz za razem i ona niby trochę go zaczyna doceniać, nawet zaprasza go na randkę, tak to zrozumiałem, i potem mówi, że nie, jednak nie chce, żebyś mnie odprowadzał do domu i zamiast iść do domu idzie do Sasuke i mówi, że go kocha i mówi, żeby on do niej wrócił i że zrobi dla niego wszystko i dosłownie tak się przed nim płaszczy, że traci trochę swój własny honor tylko po to, żeby Sasuke został przy niej. A na Sasuke to w ogóle nie robi żadnego wrażenia, bo te słówka do niego po prostu nie trafiają. Okej, stanę po raz kolejny w obronie tej postaci, tej biednej Sakury, którą nadal wyzywacie, niektórzy w komentarzach, nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy się ze mną zgadzają. Słyszałem, że to, co jest najbardziej takim znienawidzonym elementem tej postaci, nastąpi dopiero w przyszłej serii. Na to jeszcze czekam, ale do tej pory ona jest czysta, clear. Ja nie znajduję tutaj w niej winy żadnej. No, to jest nadal, jakby nie patrzeć, kilkunastoletnia, nie wiem, czy oni nadal mają 12 lat, czy tam był jakiś dziki timeskip, ale no, powiedzmy, że 12, 13, 14 nawet lat, jeden i ten sam grzyb. Ona za nim płacze jak za przyjacielem. Nie zrobiła żadnej krzywdy Naruto, próbowała zrobić dobrze, w sensie próbowała zrobić coś dobrego, powstrzymując Sasuke, nie zrobiła nikomu żadnej krzywdy. Idziemy dalej.
Sakura jest czysta. Potem mieliśmy Sasuke, który bił się z 4 tych dźwiękowych ninja, dźwiękowców. I jak się okazało, ten power-up od Orochimaru nie jest czymś aż tak rzadkim, co ma tylko Sasuke, zresztą tam wszyscy go dostali. No i zostało zasugerowane, że ma on więcej niż 1 stopień. I potem, nie wiem czy wspomnę o tym później, mogę zapomnieć, dlatego wspomnę o tym teraz. Te walki, które się potem odbywały w lesie z tymi właśnie dźwiękowcami, kiedy mieliśmy ich bazową formę ze znaczkami na mordzie i formę mutanta, tego potwora przetransformowanego. Te walki w sumie pod tym względem były przewidywalne, bo wiedzieliśmy, że jak już poznaliśmy powiedzmy ich umiejętności i widzieliśmy, że rodzi się taki schemat, że oni z każdej kolejnej formy przechodzą do kolejnej i do kolejnej, no to wiedzieliśmy, że jak na przykład nasza postać ma przewagę, no to tamten jeszcze ma kolejną formę. I to sprawiało, że te walki stały się schematyczne i trochę nudne, ale tak jak mówię, do tego przejdę później. Shikamaru zebrał ekipę i w sumie jedynie Kiba mi tam na początku trochę nie pasował. Ja wiem, że on ma Akamaru, jestem fanem pieska, tak? Piesek jest niczemu niewinny, także nie lubię patrzeć jak zwierzęta cierpią, ale ogólnie Kiba był dla mnie taką postacią, która do tej pory za dużo w historii nie pokazała. Bardzo się cieszyłem, że operacja Lee się udała, no bo z jednej strony to było prawie że pewne, skoro jest ten wątek poruszony, no to wątpię, żeby zrobili takie dymy, że jest wątek poruszony operacji Lee, że Tsunade się uczy, żeby ta operacja miała więcej procent szans na powodzenie i nagle się operacja nie udaje, a Lee umiera. No to było raczej niemożliwe, więc spodziewałem się, że Lee prędzej czy później wróci do normy, do formy, no do formy jeszcze nie wrócił. Neji, cieszę się, że ten gość został wrzucony, bo trochę po tej walce z Naruto podczas egzaminu na Chunina wrócił do moich łask, bo był ciekawą postacią, silną i trochę przejrzał na oczy, więc bardzo się cieszyłem, że on został wrzucony do ekipy. I Choji w sumie był mi obojętny, miał swój później moment, ale o tym za chwilę. No i Shikamaru. Dla mnie to jest MVP tamtej drużyny. Od początku zaczął punktować, miał realne podejście pokroju tego, że ja Sasuke nie lubię, nie jest moim przyjacielem, ale jest ninja z naszej wioski, więc poświęcam swoje życie, żeby go ratować. Bardzo dobrze wcielił się w rolę lidera tej drużyny, mimo że później po tej całej misji miał wątpliwości, ale gość się do tego nadaje. No ta taktyka, którą on opracował, na przestrzeni kilkunastu minut opracował fajną strategię, chłodna głowa, gość po prostu jest stworzony do tej roli, plus ma ciekawe umiejętności i nie jest też OP. To nie jest gość, który jest bardzo silny fizycznie, ma ciekawe umiejętności, ale ta drużyna była o tyle fajna, że była złożona z różnych, powiedzmy, typów postaci. Tylko że w zasadzie to nie potrwało za długo, bo oni się zaczęli wykruszać, no nie? Jeden został walczyć z jednym, potem drugi został, trzeci został i z tej początkowej, ciekawej formacji nie zostało praktycznie nic. Więc w pewnym sensie to było trochę dla picu zrobione, no ale okej. Mimo wszystko Lee i tak jest najlepszy. No on chodzi o kulach, podchodzi i mówi jedną rzecz i ja już po prostu mam mokro w majtkach. Sakura nie ma co się martwić, Naruto wykonał pozycję nice guy'a przy składaniu obietnicy. To jest jakby automatyczny plot armor, nie? Jak postać w Naruto wykona pozycję z kciukiem i się uśmiechnie, to jest automatyczny plot armor, no to się musi udać. No ale potem rzecz, która mnie trochę rozbawiła i tak podniosła moją brew. To, że Sasuke zjadł króliczego bobka, potem stracił przytomność, potem zapakowali go do beczki, w której się budził jego wewnętrzny zwierz, to było lekko zabawne, bo czułem w powietrzu taki, jak to by powiedzieć, takie plot convenience, czyli wygoda fabularna. Czyli w zasadzie Kishimoto, dobrze pamiętam nazwisko autora, chciał zrobić tak, żeby oni gonili Sasuke w lesie, ale żeby Sasuke był jakkolwiek wyłączony z gry, żeby nie było tak, że on osobiście ucieka, tylko jego zabierają, ale też żeby on jak już po uwolnieniu, po wejściu do gry był silniejszy. Więc wymyślił beczkę, do której taką mafubę trochę nawet można powiedzieć, bo to trochę wyglądało jak taka pseudo-mafuba, którą mu ci dźwiękowcy zrobili na głowę, zapieczętowali beczkę, no i wiecie, i idziemy do domu. Może tutaj jest jak z winem, że im dłużej Sasuke będzie leżakował i dojrzewał, tym będzie smaczniejszy. Że to źle zabrzmiało, nieważne. Walka dźwiękowców z 2 Joninami z liścia, to chyba byli Jonini, nie? Ten, który miał głos jak Sanji. Z tego co pamiętam, to byli Jonini, a nie Chunini, ale wydaje mi się, że ona była po prostu wrzucona po to, żebyśmy mieli możliwość osadzenia tych dźwiękowców gdzieś na skali mocy. Czyli jeśli oni w czwórkę z tymi swoimi mocami pokonali 2 Joninów, no to możemy sobie porównywać, że są całkiem silni. Pierwsza konfrontacja z dźwiękowcami była całkiem spoko, ale dopiero od momentu, kiedy Shikamaru wpadł na pomysł, jak zniszczyć tę kopułę, no bo sam pomysł, w sensie to trochę żenująco wyglądało, jak oni stoją wszyscy w miejscu i ta kopuła się pojawia nad ich głowami i oni nawet nie próbują z niej uciec, no ale okej.
Ja też miałem taki moment, że w zasadzie wpadałem sam na pomysły, jak można byłoby zniszczyć tę kopułę albo spróbować chociaż z niej wyjść. I fajnie, że anime samo na bieżąco tłumaczyło, że tak nie można, czyli padłem na pomysł, że chociażby mogliby spróbować kopać w dół, ale potem zostało pokazane, że czakra też przepływa przez podłogę, czy Rasengan chociażby nie mógł tego zrobić. Myślałem może, że Naruto rozwali to swoją czerwoną czakrą, ale w sumie do takich sytuacji po to są postacie drugoplanowe, no nie? Więc tutaj tak to wyglądało, że Shikamaru wpadł na fajny pomysł, zostało to też opisane wizualnie, więc elegancko zostało to rozwinięte. No i później mieliśmy walkę Chojiego. Postać Chojiego do tej pory mnie ani nie grzała, ani nie ziębiła. Trochę miałem problem z tym, że nosi gacie na głowie i powiem szczerze, że sam sobie gość odbiera aurę, ale jak te gacie mu z głowy spadły i nawet jeszcze stracił trochę kilo, to wyglądał jak taki typowy protagonista z anime i to jest w moich ustach komplement. Tyle, że mam dwa zastrzeżenia w zasadzie do tej walki. Pierwsze jest takie, że jak zobaczyliśmy te trzy kulki, jak sygnalizację świetlną, szpinakowa, curry i chili, to już trochę to zdradziło przebieg walki, zwłaszcza jak Shikamaru powiedział, że o, Choji, pod żadnym pozorem nie jedz czerwonej kulki. A Choji bierze czerwoną kulkę i watch me fucking do it. No wiadomo, że weźmie czerwoną kulkę, zwłaszcza jak to zostało powiedziane. I wiadomo, że po zielonej się nie uda, i wiadomo, że po żółtej się nie uda, więc będzie musiał wziąć tę czerwoną. Ale mieliśmy przynajmniej jakieś ciekawe kombosy, jak na przykład ta kula, w zasadzie on się stał kulą i też się oplutł kunajami, albo nawet Gear 3 Luffy'ego. Chociaż tutaj wydaje mi się, że Gear 3 mógł być później w One Piece niż to, co tutaj... Nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, w których latach powstawała saga Enies Lobby, ale... Żartuję, po prostu podobne, ok? Moce gumowe Luffy'ego. Dowiedzieliśmy się też, jak wygląda drugi stopień tego znaku klątwy Orochimaru, no bo gość się przetransformował. Mieliśmy backstory Chojiego, to było spoko, dostaje ode mnie plusik za to, że jest po prostu sympatyczny. Podobała mi się ta scena, jak rozmawiał z tatą i ten tata jego po prostu mu mówił, że trafi kiedyś na przyjaciół. Też jest taki dość powszechny motyw. Wracając chociażby do tego Enies Lobby, to z Robin było podobnie. Ale moje drugie zastrzeżenie jest takie, że Choji w zasadzie, w moich oczach, możecie się ze mną nie zgadzać, może to jest jakoś inaczej wytłumaczone, ale trochę wygrał tę walkę nie swoją mocą, bo gdyby ktokolwiek inny wziął te pigułki, to też by wygrał. Tylko po prostu Choji dostał tę moc z zewnątrz. Ujmuje to trochę Chojiemu, że pokonał przeciwnika czymś takim, a nie swoją własną mocą, ale finałowa scena była bardzo sympatyczna. Mówię tutaj o tym, jak napotkał na te instrukcje, można powiedzieć, i też słowa pokrzepienia pod drzewem i tam zasnął, czy tam stracił przytomność. No to było sympatyczne, zbudowało to tę postać. Nie mówię, że ta postać wskoczyła jakoś wysoko do rankingu, ale sympatyczny gość. I też podobało mi się to, że został nałożony tutaj nacisk na to, że on nie miał dużej pewności siebie, że uważał się za najsłabszego i mimo tego, że no, te kulki to nie była jego własna moc, to i tak uważam, że ta postać zaplusowała. Potem walka Nejiego z Pająkiem. Tutaj byłem bardzo ciekawy, bo polubiłem tę postać. Mówię, odkąd się ogarnął po tej walce, jak już mówił, że będzie grzeczny, a nie tam będzie mówił, że wszyscy mają z góry ustalone, jaki mają los. Podobał mi się też zawsze, od samego początku podobał mi się Byakugan. Teraz już chyba nie jestem na takim etapie, że uważam, że Byakugan jest lepszy niż Sharingan, bo w zasadzie ta saga bardzo mocno podniosła Sharingana, jak jeszcze dostaliśmy informację o tym Mangekyo Sharinganie, no i też Itachi ostatnio przecież robił te wielkie iluzje, a z drugiej strony Byakugan okazało się, że ma słaby punkt, nie jakiś szczególnie duży, ale w konfrontacji z silnym przeciwnikiem, no jest on w stanie ten słaby punkt, ten silny przeciwnik wykorzystać i tutaj właśnie mieliśmy coś takiego. No ten w ogóle przeciwnik wydawał się już znacznie lepszy, ale Neji też robił fajne akcje, jak na przykład te pięści porywiste, ultra instynktowne, zwłaszcza jak sobie poszerzył to kółeczko i walił jeszcze szybciej. Nie do końca rozumiem, na czym polegają te jego, wiecie, techniki, robi jakieś kółka, znaczki i po prostu mówi liczby coraz to większe o 2 razy, ale było to ok, plus swoje gość wycierpiał i też szacun za to, że w sytuacji podbramkowej był w stanie jeszcze skontrować i że zostało to fajnie opisane. Ogólnie uważam, że te walki mają bardzo duży plus w większości przypadków, że kluczowe elementy są tłumaczone i w przypadku Nejiego było to bardzo satysfakcjonujące, bo było to coś, co nie zostało wprowadzone powiedzmy w tym momencie, tylko została wykorzystana ta jego umiejętność, którą już widzieliśmy chociażby w walce z Hinatą. Tylko że tutaj ten przeciwnik, ten człowiek pająk poczuł się na tyle pewny siebie i myślał, że już Nejiego wykańcza,
że trochę się odsłonił. Podobało mi się też to, jak Neji puścił czakrę skumulowaną właśnie w ten ślepy punkt, bo wiedział, że pająk już jest tak pewny siebie, że atakuje tylko w to miejsce. Więc podobała mi się ta walka, Neji zrobił dobrze, plus dla tej postaci również. I ja w sumie nie wiedziałem, że Orochimaru ma normalnie na chacie prysznic. W sumie to jest trochę zabawne, jak się o tym pomyśli. Rozbawiło mnie też to, jak trochę tam sobie stękał pod tym prysznicem z bólu. I swoją drogą ma chyba bateria z tej samej firmy, co sedesy w wiosce Liścia. Też taka zielona firma, nie wiem, może popularna jakaś jest w tamtych okolicach. Kolejny raz mówię to samo i w zasadzie nie wiem, jak długo moja cierpliwość starczy, ale Orochimaru trochę jedzie na tej aurze, którą zbudował, kiedy się pierwszy raz pojawił. W lesie, w egzaminie i potem w piwnicy z Kakashim. No wtedy bardzo mocno się zbudował i trochę nawet podczas tej walki z Jiraiyą, mimo tego, że był wtedy bez rąk, i to, mówię, to była taka walka dwóch dziadków na wózkach, ale no jest kierowany chłopak, nie? Obecnie jest kierowany i myślę, że teraz jak już zmienił ciało, to jest ostatni gwizdek, żeby już chyba nawet ostatnio mówił, że to jest ostatni gwizdek. No już naprawdę, wydaje mi się, że już nie ma opcji, żeby Orochimaru w następnej sadze jeszcze gdzieś tam siedział i pierdział w fotel, a resztę robili jego podwładni. Kimimaro wydawał się na początku dość ważną postacią, jakąś taką tajną bronią, coś tam go spróbowali podbudować, jego backstory i tym jego wejściem, które też było dość fajne, co tu dużo mówić, wydawał się bardzo silny i było oczywiste, że prędzej czy później ktoś z nim będzie walczył. Nie wiedziałem, czy już teraz, czy może dopiero w przyszłej sadze, ale też finalnie stwierdzam, że ta postać jest w sumie tylko, przykro mówiąc, zabiegiem fabularnym. Ta postać w moich oczach nic nie wniosła do fabuły, poza tym, że mieliśmy silnego przeciwnika, na tle którego ktoś mógł się pokazać. Bo co on innego zrobił? Ja mu jestem wdzięczny za to, że Rock Lee mógł z nim powalczyć, bo w tamtej scenie był mój ulubiony moment w ogóle chyba w Naruto, w tym anime do tej pory, ale ten Kimimaro nawet miał to swoje Kekkei Genkai, był w stanie kontrolować kości. I teraz się zastanawiam, jeśli dobrze pamiętam, no to było tak, że on jako jedyny przeżył z tego klanu, czyli w zasadzie teraz nikogo nie ma z tego klanu, czyli to Kekkei Genkai przepadło, czyli fakt, że zostało to wprowadzone do historii już też nie jest istotny, bo nikogo z tą mocą nie ma. Czyli gość się pojawił, był budowany, nawet mieliśmy jego backstory i umarł parę odcinków później. Sytuacja jak na przykład z Gammą 2 w Super Hero. Trochę inaczej, ale postać się pojawia i w tym samym filmie ginie. I ja nawet nie zdążyłem się do niego przywiązać, a już mam płakać dlatego, że się poświęcił? No nie, to tak nie działa. Akamaru mi tylko szkoda, bo to piesek, no ale to tam wiecie. Wątpię, żeby Akamaru zmarł. Naruto kontra Kimimaro w tej nowej lokacji trochę było już mi nudno patrzeć na ten las w kółko, zwłaszcza, że te kadry się powtarzały, więc cieszyłem się, że weszli tutaj na pole, ale muszę przyznać, że to była chyba najgorsza walka Naruto w ogóle w historii tego anime, bo nie dość, że to było przeciągane jak flaki z olejem i to bardzo, to było to tak rozczarowujące, biorąc pod uwagę fakt, tym bardziej, że Naruto walczył z tymi włączonymi wąsami, zrobił klony, atakował tymi klonami w taki sposób, że to wyglądało tak, jakby Kimimaro był główną postacią, a klonami byli przeciwnicy. Bo to zawsze wygląda tak, że jak jakiś taki Zoro walczy w barze ze setką agentów, to oni zamiast zaatakować go jednocześnie, to atakują go pojedynczo. I Naruto stworzył setkę klonów czy ileś i atakował praktycznie pojedynczo, nie wiem, 6 naraz. Bez sensu, no to było tak przeciągane i to był taki moment w anime, w którym dostaliśmy 3 walki jednocześnie. Właśnie Naruto kontra Kimimaro w zasadzie, Shikamaru kontra Tayuya, czyli ta kobieta z fletem, flecistka. W miarę ciekawa walka do momentu w zasadzie, kiedy weszli w clinch. No to był taki kurwa świński clinch, jak to niektórzy mówią. Stali tam następne pół godziny, czy tam 6 odcinków, także okej. Ogólnie Shikamaru ciągnie te walki swoją analizą. To jest satysfakcjonujące, ale w sumie też trochę przewidywalne już na tym etapie historii. Mieliśmy też Kibę kontra bracia Pierdolec. Wydaje mi się, że to jest w ogóle najtrudniejszy przeciwnik, bo mieliśmy 2 i to takich chorych gości, więc ja na Kibie postawiłem od razu krzyżyk. Trochę się stawiał, no muszę przyznać, że to sikanie Akamaru było spoko nawiązaniem do tamtej sceny sprzed jakiegoś czasu. Myślałem, że tamto jak pies skacze po drzewach i sika to tylko jakiś mem, ale okazało się, że jest to technika, okej. Technika też ze staniem się psem wyglądała na mocną, ale w sumie dość łatwą do uniknięcia i to był taki moment tego arku, w którym zacząłem się nudzić, bo mieliśmy kilka walk przeplatanych ze sobą, nie można się było skupić na jednej, zwłaszcza, że one za bardzo nie szły do przodu. No, najgorsza była zdecydowanie ta walka Naruto. O dziwo bym powiedział, że najlepsza była walka Kiby i Akamaru z tymi braćmi, ale
Potem, na w zasadzie potem jeszcze było tak, że wyszedł Sasuke z beczki, zaczął się zachowywać jeszcze bardziej edgy niż zwykle, coś tam się śmiał pod nosem, pobiegł w las i w zasadzie to tyle, ale tam chuj w niego, bo ja w tym momencie, powiem wam, puszczę wam kadry, żebyście mogli podziwiać, puszczę wam kadry, ale ja w tym momencie byłem już po obejrzeniu kilkunastu, może z 10 odcinków z rzędu i myślę sobie, dobra, lekko zaczęła akcja zwalniać, zaczęło mnie to trochę nudzić, dokończę jeszcze odcinek i kończę. I wtedy się pojawił on. Muszę przyznać, że na początku myślałem, że to może jest Guy, dlatego, że trochę nie wierzyłem, że Lee, który przed chwilą chodzi o kulach, pojawi się w takim momencie, zwłaszcza, że oni przebiegli bardzo długi dystans. W takim momencie, przeciwko takiemu przeciwnikowi, z którym Naruto z wąsami, używając tej swojej ćwierć lisiej formy, nie jest w stanie poradzić sobie ze setką klonów i Lee wchodzi kontuzjowany po szpitalu i Zawyłem, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że zaraz w następnym odcinku, który obejrzałem z wielką chęcią, przeżyję dosłownie moment jakiejś nirwany. Jest mi to trudno słowami opisać, ale wydaje mi się, jakbym miał jakieś momenty podobne przywołać, w których czułem coś podobnego podczas oglądania anime, być może 19 odcinek Dragon Ball Daima, ale to było trochę inne. Tamta ekscytacja wiązała się z czymś innym, ale z tyłu głowy miałem, że fabularnie to nie ma sensu. Zanim przejdę w sumie do tego momentu, zdarzyło się jeszcze parę innych rzeczy, bo oczywiście tak, power levele, no to mamy szpitalnego Lee, który jest lepszy niż Lee z Naruto, ale mi to tam w ogóle nie przeszkadza, nawet się cieszę. Mieliśmy humorystyczne momenty, bo jeszcze przerywał sobie walkę na wzięcie leków, podczas tego, kiedy praktycznie Kimimaro miał go wykończyć. No i ta zapowiedź Gaia, historia o barze i ta pijana pięść, no wtedy już myślałem sobie, że to jest to, na co ja w tej sadze czekałem i że to jest moment kulminacyjny tej sagi dla mnie, mimo tego, że Naruto i Sasuke się jeszcze nie spotkali tak naprawdę. Ale potem ta sekwencja, czekałem na ten soundtrack, Ultimate Secrets. To jest soundtrack, który pierwszy raz leciał, jak Gaara walczył z Lee i Lee tam otwierał bramy i mieliśmy jedyny raz ten soundtrack. On się potem przewijał w takiej drobniejszej, takiej nieco bardziej ugrzecznionej wersji, która była trochę melodycznie inna i nie podobała mi się aż tak bardzo, ale ten soundtrack Ultimate Secrets był zagrany tylko jeden raz do tej pory, właśnie kiedy była walka Gaary i Lee. I jak ja usłyszałem, że on zaczyna grać, to dosłownie włosy mi stają. Mój punkt widzenia skupił się tylko na telefonie i ja nie czułem dawno czegoś takiego podczas oglądania anime. Dosłownie przeniosło mnie to do innego świata. Jakby można było ten telefon wykręcić, to ta skroplona ekscytacja wypełniłaby dosłownie 1,5-litrową butelkę. Ja nie pamiętam, kiedy tak dobrze bawiłem się oglądając jakiekolwiek anime. Może to był właśnie ten 19 odcinek Dragon Ball Daima, ale to tylko ze względu na wizualne doznania. A tutaj muzyka, choreografia tej walki, zachowanie Lee, które w ogóle w tej, można powiedzieć, formie, w tym stanie jest kontrastem do tego, jaki on jest grzeczny na co dzień. Te jego teksty o jego młodości, że jest w środku swojej młodości, albo że nieletni nie mogą pić. No i ten moment, jak on zaczął kopać tyłem, Naruto, jako anime, dołącza do bardzo wąskiego grona w ogóle tytułów, które wywołały we mnie takie emocje. Ja nie mówię, że to anime jest top topów, bo teraz mogę wam powiedzieć, że po tych 136 odcinkach, nie licząc tych fillerów, dałbym temu anime ogólnie 7,5-8. Coś takiego. Podoba mi się, będę oglądał dalej, ale to nie jest moim zdaniem wybitne dzieło, takie, które trzyma w niepewności, która trzyma w napięciu przez cały czas. Ma super momenty i o nich już mówiłem wam, ale ten jeden moment nie liczyło się dla mnie nic wtedy, tylko to, co się dzieje na ekranie. To było niesamowite. Chciałbym coś takiego jeszcze przeżyć, bo oglądałem sobie ten moment później, parę razy jeszcze, ale ta pierwsza chwila, jak zaczął lecieć ten mój soundtrack, ja pierdzielę. Dziękuję. Jestem wdzięczny za to, że mogłem to przeżyć. Możecie się ze mnie śmiać, zwłaszcza, że przy takiej postaci, przy takiej scenie,
ale jestem wdzięczny za to, że przeżyłem te chwile. No i potem jeszcze Lee w ogóle otworzył bramę, ale to była tylko pierwsza brama, więc nawet wizualnie to za bardzo się nie zmieniło. I wiadomo, Lee jakby nie wygrał tej walki, mieliśmy wejście piasku i mieliśmy nawet Garę z lekką aurą. No ja muszę przyznać, że tutaj sam fakt, że Gara się pojawił po naszej stronie, jakby zmienił moje myślenie, bo ja Garę, można powiedzieć, że trochę polubiłem po tej akcji właśnie po sadze zniszczenia Konochy, kiedy okazało się, że ma na czole to Love i tak dalej, potem jak się trochę zmienił, ale teraz w innym stroju, wydaje mi się, że troszeczkę z innym wyrazem twarzy, z innym podejściem na pewno, po naszej stronie jako bohater, kurde no... Okej, Gara, rób tak dalej, to będziemy się lubić w takim razie. No te dwie pozostałe postaci, nie pamiętam jak oni się nazywali, ten pacynkarz i ta baba z wachlarzem, trochę naturalne kontry na tych przeciwników, szybko się te walki zakończyły, więc w zasadzie skupiliśmy się bardziej na walce Gary. Ja też się zastanawiałem, jakim cudem w ogóle się pojawili ci ludzie z piasku i tak myślałem sobie, no trochę jest to losowe, ale potem przecież dostaliśmy informację, a w zasadzie nawet ja sobie przypomniałem już, że ludzie z piasku odkryli w tym dole ciało Kazekage i wiedzieli, że to Orochimaru ich zabił, więc oni wiedzieli, że Orochimaru jest zły, więc w sumie sprzymierzyli się z liściem, może też ze względu na to, że mają wspólnego wroga i chcą się zemścić na Orochimaru za zabicie tego Kazekage. Mieliśmy przeplataną walkę Gary z backstory Kimimaro, ale w sumie już wiedziałem, że w tamtym momencie nic lepszego niż ta akcja z Lee mnie nie spotka. Tak jak mówię, Kimimaro się pojawił i zniknął. No i przejdę do tej walki Naruto i Sasuke, która była intensywna, była interesująca i była na pewno ważna pod kątem fabuły, pod kątem psychologii dwóch postaci. Oczywiście, ja nawet już nie wspominam o tym, że to anime jest tak podziurawione tymi retrospekcjami, że ja czasem, jak widzę na przykład setny raz, że widzimy to, jak trzeci Hokage wyciągał duszę Orochimaru, albo jak widzimy te wspominki z początku ich treningów, to robię tam plus 5 sekund do przodu, plus 5, plus 5, plus 5. Miejscówka była interesująca, kojarzyłem w ogóle to miejsce, nie wiem dlaczego, ale jak zobaczyłem te dwa posągi, to pomyślałem sobie, że widziałem to kiedyś. Sasuke miał vibe trochę takiego Majin Sasuke, w końcu się trochę uśmiechał przynajmniej, był taki spaczony jakąś zewnętrzną mocą, no i dostaliśmy poszerzone backstory Sasuke. Okej, coś tam z tym Itachim ruszyło, bo widzieliśmy Itachiego na początku jako, wydaje mi się, trochę cieplejszego brata, nadal zdystansowanego, nadal nieszczególnie chcącego poświęcać każdą chwilę dla swojego młodszego brata, ale to nie był Itachi, którego widzieliśmy w tym pierwszym backstory, kiedy on po prostu mówił, że jesteś bratem moim, do widzenia. I to było wszystko. No nie, na początku nosił na rękach, potem trenowali razem w lesie, bla bla bla. Coś mu się potem przestawiło i wręcz jestem pewien, że to zostanie jeszcze rozwinięte, bo jest też kwestia, która trochę mnie mierzi. I nie chcę jej oceniać już tak na 100%, jakby finalnie wydawać wyroku, bo no to musi zostać wyjaśnione, zwłaszcza, że mieliśmy też sceny, kiedy Sasuke był w tej piwnicy i czegoś się tam dowiedział, ale chodzi o ten warunek pozyskania Mangekyo Sharingana, czyli zabić najbliższego przyjaciela. I ja sobie myślę, kto decyduje, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Czy to chodzi o moje serce? Czy ja na przykład, dajmy na to taki, Goku zabija Vegetę, bo musi zabić swojego najlepszego przyjaciela. I potem się okazuje, że Goku nie dostaje Mangekyo Sharingana, bo skłamał przed Vegetą, że Vegeta jest jego najlepszym przyjacielem, a tak naprawdę najlepszym przyjacielem był Krillin. I Vegeta wtedy przychodzi z aureolą i mówi: "O, Kakarocie, zdradziłeś mnie z cyganem!" Czy na przykład Sasuke, zabijając Naruto, musi potwierdzić jego zgon? Czy on dostaje tego Mangekyo Sharingana ze względu na to, że myśli, że zabił najlepszego przyjaciela? Czy że faktycznie go zabił? Bo jakby, jeśli by zostawił go na śmierć i myślałby, że umarł i dostałby tego Mangekyo Sharingana, a potem się okazało, że Naruto przeżył, to on by go stracił? Jakby rozumiecie, na czym polega fabularne zagmatwanie. Może tutaj chodzi o jakieś przełamanie własnej bariery w swoim sercu, że wyzbycie się jakichkolwiek sentymentów, jakichkolwiek uczuć. Może o to w tym chodzi, ale jakby Itachi powiedział to w taki sposób, że warunkiem dostania tej techniki jest zabicie przyjaciela. Sasuke tam potem powiedział, że osiągnie to na swój własny sposób, więc wiedział, że Naruto przeżył, ale zastanawia mnie to, czy to po prostu dostałby automatycznie w tym momencie? Czy może zabicie swojego najbliższego przyjaciela jest tak pozbawione uczuć, że właśnie to pozbawienie się uczuć jest tym wymaganym stanem serca albo umysłu, żeby opanować ten wyższy poziom wizualnego jutsu. Może dobrze myślę, może źle,
Nevem. No i mówię, ten moment z nowym Sharinganem mnie trochę zaciekawił, bo nie pamiętałem w ogóle, nie kojarzyłem, że coś takiego jeszcze będzie. Myślałem, że Sharingan to Sharingan, że ma tylko te... Tomoe? Tomoe to się chyba nazywało, te przecinki, że możecie mieć 3 i to tyle, że nie ma tam jakiegoś dalszego stopnia. No i w sumie widzieliśmy to już jakiś czas temu, no bo jak się okazało, że ten nowy Sharingan to jest ten Mangekyo Sharingan, no to przypomniałem sobie, że to jest ta iluzja, którą Itachi wykonał na Kakashim. Ogólnie ta walka była fajna. No, więcej nie powiem, no to była taka właśnie fajna walka. Mieliśmy moment, w którym Sasuke przebił Naruto i ten się leczył i odpalił Lisa. To był na pewno moment taki jeden z mocniejszych, zwłaszcza też, że było czuć, że Naruto jest bardzo mocno zraniony i jak zobaczyłem, że jest przebity na wylot, to pomyślałem sobie, że może to jest koniec walki. W sumie zapomniałem o tym, że on się jest w stanie regenerować. No i to jak się za jego plecami pojawił Lis. Wydaje mi się, że to był taki moment, w którym Naruto uświadomił sobie, że Sasuke nie ma zamiaru się powstrzymywać, że on faktycznie chce go zabić, więc Naruto też się przestał powstrzymywać. I w sumie mieliśmy potem drugi moment, kiedy Naruto znowu upadł, w ogóle mieliśmy świetną animację też, bardzo płynną, i ta jego czakra zaczęła sama ruszać jego ciałem. Coś jak taki Ultra Instynkt. Wiadomo, że Ultra Instynkt był później. Znowu będziecie mi mówić, że bla bla bla, kto się tutaj kim inspirował. No nie do końca mówię, że to jest inspiracja, ale tu nawet nie było tak, że ciało Naruto poruszało się samo, tylko Kyuubi, używając swojej czakry, tak to interpretuję, poruszał ciałem Naruto, który w sumie też odzyskał przytomność chwilę później. No ale powiem wam, że potem ta forma Sasuke, Full Power, Xeno, Super Demon, Form 3000 i jeszcze te skrzydła, trudno było mi się w to wczuć, bo tak jak ta forma Naruto jest czymś, co wydaje mi się naturalne, ja wiem, że to nie jest jego moc, tylko tego potwora, który jest w nim zapieczętowany, ale to nadal jest bardziej organiczne niż ten Sasuke, który posiedział w beczce 10 odcinków i ma nagle transformację w jakiegoś nietoperza z botoksem w ustach. Wygląda trochę komicznie. Nie wygląda w ogóle jak Sasuke. Wygląda jak jakaś postać, jakiś typowy foder, którego spotykamy w lesie i dostaje Shikamaru z nim walkę i po 2 odcinkach jest po wszystkim. Mimo wszystko to starcie Rasengana kontra Chidori, tych wzmocnionych wersji w zasadzie Rasengana i Chidori było czuć, że te techniki są znacznie mocniejsze niż zwykłe, ale potem... Okej, no to było, wydaje mi się, jakąś metaforą, bo mieliśmy fioletową kulkę, potem się ona zmieniła w czarną kulkę, ona zrobiła się jeszcze większa, powiedzmy, że może to była czarna dziura, nie? Jak w zderzaczu hadronów w Genewie, cząsteczki się zderzyły, powstała czarna dziura, ale potem jakieś znaczki się tam zaczęły pojawiać i w środku się okazało, że jest Naruto z Sasuke, którzy się trzymają za ręce. Domyślam się, że to była metafora. Bo chwilę później zobaczyliśmy Naruto, który leży nieprzytomny na ziemi, więc z tego starcia po prostu Sasuke wyszedł cały, a Naruto zemdlał. Tak to interpretuję, a to, że oni tam w tym środku na siebie patrzyli i się złapali za ręce, no to był taki motyw po prostu, zabieg powiedzmy kosmetyczny animatorów, żeby, bądź może w mandze też to było, nie wiem, który po prostu miał nas trochę wzruszyć. I podejrzewam, że część z was pewnie wzruszył, albo część widzów wzruszył, bo to był emocjonalny moment, ale ja się nie wzruszyłem i to jest właśnie kwestia tego, o czym wam mówiłem wcześniej. Dla mnie Sasuke i Naruto to byli bardziej rywale niż przyjaciele. Ta ich przyjaźń była znacznie słabiej zarysowana niż ta rywalizacja, więc dla mnie fakt, że oni się ze sobą bili, to była naturalna kolej rzeczy i dodaję do tego jeszcze to, że ja nie do końca przepadam za Sasuke, za tą postacią. Rozumiem jego motywy i jestem w stanie nawet zrozumieć to, dlaczego on się teraz tak zachowuje, ale ja do niego mam takie podejście, że jeśli on chce iść swoją drogą i się odłączyć od Konochy i porzucić swoich kamratów, to niech to robi. Droga wolna, ja za nim płakać nie będę, na pewno nie zachowywałbym się jak Sakura, ale to nie znaczy, że nie rozumiem na przykład jej podejścia, albo podejścia Naruto, który za wszelką cenę chce uratować swojego przyjaciela. To jest coś, co postać Naruto buduje. I jeśli miałbym wymienić topkę moich 5 ulubionych postaci, to Naruto tam ma zagrzane miejsce bez problemu. On na mundial jedzie nawet jeśli by miał słabszy sezon. Swoją drogą teraz myślę, że byłby dobry moment do zrobienia rankingu postaci z Naruto, moich ulubionych, z tej pierwszej serii oczywiście, chociaż
Możecie mi napisać w komentarzu, czy te filery może by zmieniły moje podejście. Raczej bym chciał te filery może kiedyś sobie nadrobić. Nie zależy mi na nich aż tak bardzo, ale mówię, jeśli były tam jakieś postacie pokroju Hinaty, które lubię bardziej, to bym sobie obejrzał. No ale okej, potem Kakashi zabrał Naruto, wszyscy uleczeni, Neji jakimś okultyzmem, Naruto to była mumia, Kiba dostał jakieś czary, a Shikamaru kurde się ustawił chłopak. Jedyne co przecierpiał to złamany palec i elo, no. Co tu dużo mówić, zakończyło się w zasadzie knującymi akackami, akaczkami. Była jeszcze postać jakiegoś akackiego, kurwa nie wiem, no wyglądał jak rosiczka, nie? Taka roślina, która zjada muchy, tylko że tam w środku była jakaś głowa. No, designy to tam jeszcze nie będę się na ich temat wypowiadał, bo do tej pory z Akatsuki to mieliśmy Ichigo, który farmi aurę. Ichigo mówię? Itachi. Pozdrawiam fanów Bleacha. Itachi, który farmi aurę, człowiek ryba i gościu człowiek rosiczka, nie? No, też bym się tam nadał, nie? Nawet nie wyglądałbym najgłupiej, gdybym ja tam do nich dołączył z tym swoim strojem. Co mam powiedzieć? Zostawcie like no jutsu pod tym filmem, zostawcie podbicie no jutsu, jeśli macie taką możliwość, komentarz no jutsu, subskrybent no jutsu, ogólnie uśmiechajcie się no jutsu, miłego dnia życzę wam no jutsu, dzięki wam za oglądanie, czekam na wasze opinie odnośnie też tego, co z tymi filerami robić, ale w zasadzie to i tak już chyba przesądzone, że będę przechodził do Shippudena, a te filery sobie obejrzę w takim stopniu, że tam co jest ważne, kanoniczne, to sobie tam obejrzę, ale nie będę na pewno oglądał tych wszystkich, nie wiem ilu, 60 odcinków ponad, a w zasadzie nawet więcej, 90 prawie, 80. I jak to mówi mój kolega Kuba ze studiów, szkoda sensu. Szkoda sensu. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.